Any other point that needs? Czy są jeszcze inne kwestie, które... Na tym seminarium głównym punktem jest to, że nie słuchamy Mahamantra Hare Krishna. Ja mam takie pytanie, czy równie istotna nie jest również postawa, z jaką intonujemy. Bo mam, tak króciutko, bo na przykład mam takie doświadczenie, że czasami intonuję i mam takie poczucie, o, udało się, słuchałam. I w tym momencie, kiedy pojawi się, że mi się coś udało, pojawia się duma, następna runda już jest do niczego. Yeah, we were talking about attentiveness and attentiveness while chanting, but isn't it also important to talk about our attitude? Because once I was able to focus myself, and then immediately the thought came, oh, I did it, and it was kind of proud, and the pride appeared, and then the next round was messy. Krishna doesn't like pride. Krishna nie lubi dumy. When Radharani became proud that she had Krishna, all of a sudden Krishna disappeared. Kiedy Radharani zrobiła się dumna, że ma dla siebie Krishna nagle znikł. So the same thing happened. I became proud that I got first initiation. I got a spiritual name. Więc tak samo właśnie pojawia się duma, że dostałem pierwszą inicjację, dostałem imię duchowe. I became proud that I became a brahmana. Stałem się dumny z tego powodu, że zostałem braminem. I went out, distributed books, and I thought I was the best book distributor. Poszedłem rozprowadzać książki i myślałem, że jestem najlepszym dystrybutorem książek. I thought I was doing better service than the devotees in the temple. Myślałem, że spełnię lepszą służbę niż bhaktowie w świątyni. Or I went out on traveling sankirtan. Albo udałem się na taki objazdowy sankirtan. And I thought the devotees who lived in the temple were in Maya. I myślałem, że bhaktowie mieszkający w świątyniach znajdują się w Mai. I've been there. I thought like that. Ja tam byłem, myślałem w ten sposób. When I was on traveling sankirtan, when we came back to the temple, we thought these people are all in Maya. Gdy byłem na takim objazdowym sankirtanie i gdy wracaliśmy z takiego sankirtanu, myślałem, o Boże, ci ludzie się znajdują w Mai. Maybe some of you also experienced that. Być może część z was też również miała takie doświadczenie. That's called pride. I to nazywa się dumą. Now, we'll take a couple of minutes and talk about pride. To teraz zrobimy kilka minut przerwy i porozmawiamy później o dumie. In Sanskrit, the name for one word for pride is mada. Sanskryckie słowo, jedno z sanskryckich słów opisujących dumę to mada. Now it's very interesting that the same word mada in Sanskrit means intoxicated. Ciekawe jest to, że to samo słowo również może w sanskrycie oznacza coś, co jest odurzające. So why are pride and intoxication considered to be very similar? They use the same word in Sanskrit. Więc dlaczego w sanskrycie na odurzenie i na dumę używa się tego samego słowa? Because our natural constitutional position is to be a servant of the servant of the servant and therefore to be humble. Dlatego, że naszą taką konstytucjonalną pozycją, oryginalną pozycją jest bycie sługą sługi, czyli bycie pokornym. Sługi. Sługa. Sługa, sługi. Das, anudas. But anudas is a different word than das. Ale słowo anudas różni się od słowa das. So how do you say it in Poland? Anudas. Więc jak powiemy w polsku anudas? Sługa sługi. Servant. Okay, so I have to correct it. Then it doesn't explain it properly in the Polish language. Więc można, myślę, że w polskim to jakby nie oddaje w pełni tego znaczenia. It's just a servant of the servant of the servant in English also doesn't explain it. Ale również słowo w angielskim, które, czy słowa oznaczające taką osobę w języku angielskim również nie są w pełni nie oddają rzeczywistego znaczenia. But let's first finish this idea of pride. Ale skończmy najpierw ten temat dumy. So if I drink a lot of beer and become totally intoxicated, I'm as far away as possible from a normal, sober person. No, Madonna. Yeah. I'm sorry, just got distracted. Okay. Now, at the moment, up till now, he's been doing perfect translation. Yes, you agree? Yes. Because he's fully attentive and hearing everything. But as soon as he didn't hear, he couldn't translate.
Jest o tym, że że udało mi się do tej pory utrzymać jakby skupienie. Mute. Nie, ale no, So, I forgot to tell you about all the people that are always controlling their mind. So one of them is the translators. Zapomniałem wam powiedzieć o osobach, wspomniałem wcześniej o osobach, które potrafią zawsze, czyli potrafią często kontrolować swój umysł i jedną z takich grup są tłumacze. People who translate for a living, like at the United Nations or for different companies, doing business in different countries, those people are always focus their attention, otherwise they can't translate, they lose their job. Na przykład tłumacze tacy pracujący dla Narodów Zjednoczonych, dla różnych korporacji, firm, one muszą być w pełni skupione, dlatego że jeżeli nie będą skupione, to stracą zwyczajnie posadę. People who are actors on the stage, for those 2 hours, they have to be completely concentrated, because if they forget their lines, their acting career is finished. Również aktorzy muszą przez te 2 godziny na deskach teatru na przykład być w pełni skoncentrowani, dlatego że gdy zapomną swoich kwestii, to również ich kariera zostanie, zakończy się. Same with opera singers. Również w przypadku śpiewaków, czy śpiewaczek operowych. Race car drivers. Albo kierowcy wyścigowi. You don't lose your job if you space out, you lose your life. Tutaj akurat, jeżeli odjedzie twój umysł, to nie stracisz pracy, ale po prostu stracisz życie. The same with mountain climbers. Podobnie z alpinistami na przykład. Who else has to control their mind to do their job? Kto jeszcze musi kontrolować swój umysł, aby właściwie wykonywać swoją pracę? Lekarz. Doktor. Doctors that do surgery. Chirurdzy. How would you like your doctor, who is doing open heart surgery on your parents, that he spaced out a lot? Jakbyście się czuli, gdyby chirurg wykonujący operację na otwartym sercu, akurat u waszych, na przykład jednego z waszych rodziców, nagle odjechał mentalnie? At the circus, those who do the flying trapeze, they lose concentration and they don't catch the person. Co by się stało, gdyby akrobaci w cyrku nagle rozproszyli się i nie złapali tego, który przelatuje akurat pod nimi? Now they're so puffed up they don't use a net. Teraz są tacy bardzo napuszczeni, dumni, bo nawet niektórzy nie używają siatek. Makes it more exciting for the audience. To czyni taki, można powiedzieć, taki akt bardziej atrakcyjny dla publiczności. Because there's always 1 or 2 people in the audience that would like to see an accident. Dlatego, że na widowni zawsze znajdzie się 1 albo 2 osoby, które chciałyby wreszcie zobaczyć jakiś wypadek. How about sports? A jak jest w przypadku świata sportu? If in the middle of your sport you lose your focus, do you get the gold medal at the Olympics? Jak będziesz, jeżeli wykonujesz jakiś, czy jakby zajmujesz się jakąś dyscypliną sportową, czy tracąc orientację, czy tracąc skupienie, zdobędziesz złoty medal na olimpiadzie? You understand? Rozumiecie? So here, just in a few examples, I'm showing you how people who have no idea of spiritual life, they're always focusing their mind in their work, and us, we don't focus our mind in our work. Więc chciałem wam tutaj podać parę przykładów, jak osoby, które nie wiążą się swojego życia z życiem duchowym, jak potrafią skoncentrować umysł na swojej pracy, a my nie skupiamy się na naszej. And that is called the 10th offense. To oznacza 10. obrazę. And that 10th offense is the cause of all the other offenses. A ta 10. obraza jest przyczyną wszystkich pozostałych obraz. It's the cause of all the fall downs. Jest przyczyną wszystkich upadków. It's cause of mental speculation. Umysłowej spekulacji. And eventually we bloop. I ostatecznie takiego totalnego odejścia. Conversely, i odwrotnie rzecz biorąc, if you solve the problem of the 10th offense, jeżeli rozwiążecie problem 10. obrazy, you solve all your problems in spiritual life. Rozwiązujecie wszystkie problemy w swoim życiu duchowym. Never commit another offense. Nigdy nie popełniacie kolejnych obraz.
You won't speculate. nie będziecie spekulować, You won't fall down to sinful activity. nie ulegniecie grzesznym czynnościom. Why? Dlaczego? Because you become a pure devotee. Dlatego, że staniecie się czystym wielbicielem. That's what happens. To się właśnie wtedy dzieje. The holy name purifies your heart and you become pure. Święte imię oczyszcza wasze serce i również wy stajecie się czyści. So now we've understood our problem. Więc teraz zrozumieliśmy nasz problem. Now in part 2 we're going to talk about how to solve that problem. W części drugiej będziemy mówić o tym, jak rozwiązać ten problem. You did not finish the point about pride. Who was interrupted? The point about what? Pride. Right. It's like beer, drinking beer. Yeah. Yeah, okay. It's So, fullness. okay. So pride means that we're fully intoxicated. Wracając do tematu dumy. Duma oznacza, że jesteśmy całkowicie odurzeni. We forgot that we're the humble servant of the servant of the servant. Zapomnieliśmy, że jesteśmy pokornym sługą sługi. And that's why the word mada means intoxicated. We've lost touch with reality. I dlatego właśnie słowo mada również oznacza odurzony. Po prostu straciliśmy kontakt z rzeczywistością. And actually pride is too gentle a word. Można powiedzieć, że słowo duma jest tutaj takim jest dość łagodnym określeniem. The real word is arrogant. Tak naprawdę chodzi o arogancję. Don't tell me I know what's right. Nie mów mi, że nie wiem, co jest dobre. In fact, some people don't even want to hear. Tak naprawdę niektórzy nawet nie chcą słuchać. They're so proud and so arrogant, so I'm not going to listen to this. Nie chcą słyszeć o tym nawet. Są tak bardzo aroganccy, że mówią w ten sposób. And how does Krishna describe this condition? A jak Krishna opisuje ten stan, w którym się znajduje? Ahankara vimud atma. The atma has become like a mudha. Ahankara vimudatma. Atma stała się jak mudha. You know what is a mudha? Wiecie, co to jest mudha? Ocean. Full. An ass. But the worst kind of ass. Jest to osioł najgorszego rodzaju. Not an ass that just harms himself, Nie taki osioł, który krzywdzi sam siebie, but one that harms everybody else too. ale również krzywdzi wszystkich wokół. That's why it's vimudha, Dlatego mówi się o vimudha, not just mudha. nie tylko mudha. Vimudha, the worst possible mudha. Vimudha, możliwie jak najgorszy mudha. Like Hitler Tak jak Hitler, or Stalin, Stalin, just to give an example. aby dać kilka przykładów.